Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Beat Happens Show. Przed mikrofonami tradycyjnie Radek i Adam. Dwóch weteranów IT z niemal 20-letnim stażem. Kodowaliśmy, administrowaliśmy, zarządzaliśmy, z niejednego pieca chleb jedliśmy. Dlatego doskonale wiemy, że w tej branży, no cóż, Beat Happens. A dziś porozmawiamy o tym, jak wykorzystać AI w służbie dewelopera. Nie przedłużając, zaczynamy. W naszych poprzednich odcinkach o serii o AI opowiadaliśmy o tym, jak działa AI, jakie niesie za sobą zagrożenia, dla kogo jest, a dla kogo może niekoniecznie to AI w tej chwili. Wszystkich serdecznie zapraszamy do obejrzenia tych odcinków, tu gdzieś u góry będą się wyświetlały linki. Ale żeby nie przedłużać, niedawno pochwaliłeś mi się, że poczyniłeś coś fajnego i że zrobiłeś to przy pomocy AI. I tak sobie pomyślałem, żebyśmy ten odcinek poprowadzili w formie takiego wywiadu, gdzie będziesz mógł nas zabrać w podróż po tym, co zrobiłeś, jak i dlaczego. Super. Podoba mi się ten pomysł. Pakujcie walizki, wyruszamy. No to zacznijmy od tego, co zrobiłeś. Od dawna miałem w głowie taki pomysł, mniej więcej jak ty miałeś pomysł ze swoją kostką do gry, ale na smartfonie, żeby stworzyć aplikację, która wspomoże nas w takim dobrym nawyku czytania książek. Chodziło mi o to, żeby codziennie znaleźć co najmniej 10-20 minut albo więcej na to, żeby spędzić czas z książką. I stwierdziłem, i to przetestowałem kilka lat temu, że można stworzyć aplikację, która ci w tym pomoże. Zależało mi na tym, żeby wyjść spoza swojego schematu web dewelopera, żeby nie używać technologii www, czyli nie tworzyć strony internetowej kolejnej, ale żeby dotrzeć do użytkowników, ale także do siebie poprzez aplikację, ponieważ mamy tam więcej możliwości. Aplikacja może ci wysłać notyfikacje, na przykład jak jeszcze dzisiaj nie czytałeś książki, żeby ci o tym przypomnieć. No jest większy fan z tego. Nie ukrywam, że to był także dla mnie fan, ale też wyzwanie, żeby taką aplikację stworzyć. Drugim powodem, dlaczego zabrałem się... Jakbyś mógł powiedzieć, jak się aplikacja nazywa? Aplikacja nazywa się Klub Czytelnika i pod tą nazwą widnieje w Google Playu i Apple Store już, bo to też była przygoda, ponieważ nauczyłem się takie aplikacje publikować w tych dwóch storach. Drugim powodem, dla którego zdecydowałem się to zrobić właśnie teraz, był taka rewolucja, która się dzieje teraz w naszej branży. Wiele firm niejako bada grunt albo już sobie wypracowało jakiś sposób działania z AI. Wiele firm, z tego co wiem, pozostawia to do dyspozycji czy w gestii deweloperów, czy chcą używać AI codziennie w pracy, czy nie. Ja sam jestem w tym obozie, gdzie używam AI w pracy i poza pracą, ale chciałem też sprawdzić, jak daleko mogę się posunąć w tym, żeby AI dla mnie kodowało. I po 6 tygodniach, bo tyle zajęło mi napisanie tej aplikacji od A do Z, czyli od pierwszej linii kodu do opublikowania w Apple Store i w Google Playu, stwierdziłem, że już nie jestem sam, tylko mam 2 deweloperów i dyrektora marketingu w postaci AI. I to moim zdaniem jest pozytywny rezultat, chociaż nie ukrywam, że są tam też i cienie, oprócz tych blasków. No dobra. Czyli rozumiem, że teraz na pokładzie 4-osobowego zespołu ty i 3 deweloperów AI można stworzyć aplikację, czy musiałeś robić coś też samodzielnie? Czy musiałeś też kodować, czy tylko, nazwijmy to, promptowałeś? Też kodowałem, natomiast nie wszędzie. Moje doświadczenie wywodzi się z backendu, czyli potrafię tworzyć API, potrafię tworzyć to, czego nie widać. Nie mam zmysłu, nie jestem wytrenowany w tym, żeby tworzyć ładne aplikacje. Więc już na dzień dobry cały UX był
w gestii AI, założyłem, że AI, jak ktoś powiedział, że sztuczna inteligencja jest jak taki doktor habilitowany, tylko bez kontekstu. I jak jej pozwolisz mówić o czymkolwiek, to nie będzie użyteczna, ale to jest dalej doktor habilitowany, super w czymś wiedza, tylko musisz nadać jej tory. Więc ja skupiłem się na takim pomyśle, wiedziałem, co chcę uzyskać, wiedziałem, że aplikacja ma mieć kalendarz, że każdego dnia ma pojawić się książka w tym kalendarzu, że można skanować książki przez kody ISBN, na tym też mi zależało, no i też stworzyłem backend, to już wspomniałem wcześniej, że wywodzę się z backendu, więc stworzyłem szkielet w Laravelu, we frameworku, którego używam na co dzień i z tym sobie poradziłem, więc cała kwestia autentykacji, szerowanych bibliotek, bo też odkryłem microserwisy trochę na nowo dzięki temu projektowi, bo jest to oparte o microserwisach. Czyli tam, gdzie wiedziałem, co robić, Laravel, jakieś serwisy z AWS-a, to robiłem na początku. Później chciałem nauczyć się Nexta, bo Vue jest z Nuxtem, Next jest z Reactem i zależało mi na nauce Reacta, więc to już zleciłem AI totalnie. Gdzieś tam się wtrącałem tylko jak coś mi się nie podobało. Na przykład AI często powtarza kod, kopiuj wklej. Ja prosiłem AI, żebyśmy wynosili rzeczy do szerowanych bibliotek, a później je importowali we wszystkich projektach. No i chyba największy udział AI w tym projekcie to jest sam Flutter. Flutter to jest framework, który pozwala ci stworzyć aplikację, którą później eksportujesz na iOS-a i na Tak naprawdę Google, na wszystko można Androida. z Fluttera. Ale można też na macOS-a, na Windowsa, na Linuxa. Natomiast mi zależało oczywiście na Androida i na iOS-a, żeby taką możliwość eksportu mieć. No i przyznam się szczerze, i to jest może szokujące dla mnie, że ta cała aplikacja na urządzenia mobilne powstała tylko i wyłącznie z pracy AI. Czyli de facto nie napisałem ani jednej linii kodu. No dobra, ale jak tak sobie ciebie posłuchałem, to wychodzi mi na to, że taki zwykły zjadacz chleba, który się nasłuchał wszędzie w mediach, że AI zabiera pracę programistom, że teraz każdy może programować, każdy może stworzyć taką aplikację, to jak sobie słucham, ile pracy włożyłeś swojej bez AI-a, to wydaje mi się, że to nadal jest niemożliwe. Jak jest twoje zdanie w tym zakresie? Moim zdaniem jest to niemożliwe. Na pewno prompt w postaci hej, potrzebuję aplikacji do wspierania nawyku czytania książek codziennie. Myślę, że to jest jeszcze za mało. Nie wiem, może kiedyś tak będzie. Natomiast na dzisiaj to ja musiałem zaprojektować architekturę, zbudować API albo wiedzieć, że API muszą powstać. Owszem, wydaje mi się, że AI mogłoby to podpowiedzieć, ale ciągle jest ten problem, że jeżeli zadanie jest zbyt skomplikowane i zbyt duże, to AI zeżre ci wszystkie tokeny. I nie ukończy tego zadania, chyba że zapłacisz miliony monet. O co chodzi? Bo z tym problemem też się spotkałem. Żeby dzielić zadania na mniejsze. Inaczej AI jakby się zapętla ciągle. A żeby dzielić coś na mniejsze zadania, trzeba wiedzieć, co chcesz uzyskać. Czyli klasycznie wracając do twojej ulubionej analogii słonia, słonia da się zjeść kawałek po kawałku, ale trzeba wiedzieć, po jakim kawałku to kroić, tak? Dokładnie. Czyli jednak gdzieś to doświadczenie, czyli coś, co mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków, że świetne dla seniorów, którzy wiedzą, czego oczekują, ale niekoniecznie dla juniorów, którzy jeszcze nie wiedzą, co jest, o co chodzi, z czym to zjeść i tak dalej. Jeżeli chodzi o juniorów, jeżeli ktoś z takim początkowym levelem chciałby stworzyć taką aplikację, myślę, że to byłaby niezwykła przygoda i możliwość nauki wielu nowych rzeczy. Nawet jeżeli to by trwało trochę dłużej, albo może ta aplikacja nie zostałaby ukończona. Ja sam wiele rzeczy się nauczyłem poprzez to, że wyszedłem z tej swojej, nie chcę używać słowa strefy komfortu, bo to trochę wyświechtane, ale z tej swojej takiej bezpiecznej bańki, w której No dobra, wcześniej ale żyłem. mówisz, że można się w takim czymś nauczyć. Mnie się wydaje, że jeżeli nie masz informacji zwrotnej o procesie twojej nauki, nie wiesz, czy idziesz w dobrą stronę, czy w złą stronę, no to ta nauka jest trochę nieefektywna. Jak myślisz, jak
Skąd by taki świeżak dostał tą informację zwrotną? Okej, to jest dobrze zrobione. Tak, rób to w przyszłości, albo nie, tak nigdy tego nie rób, bo tu i tu wprowadzisz na przykład luki bezpieczeństwa. Bardzo często pisząc kod, nawet jeżeli sam go nie pisałem, to go przeglądałem oraz pytałem się to, co się tam dzieje, o to, co się tam dzieje. Czyli jeżeli na przykład samo AI też nie jest bezbłędne. To, co zauważyłem, po pierwsze, wiele razy stworzyło kod lepszy niż ja mógłbym napisać. Stworzyło na przykład klasę rezolwerów, o których nigdy nie pomyślałbym, jeżeli chodzi o rozpoznanie autora, jego imienia i nazwiska i tak dalej w różnych językach. Bardzo fajny, taki prosty wzorzec. Ale też, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest bezbłędne. Co to znaczy? Że pisanie dzisiaj z AI to jest nieustanne bycie testerem. Czyli ja więcej wchodzę w rolę testera niż w rolę dewelopera i daję AI kilka minut na napisanie tego. Sam w międzyczasie coś przeglądam, myślę, jakie są kolejne kroki, dostaję rezultat. Wielokrotnie, nie wiem jak często, ale zdarza się to dosyć często, że to nie działa. Bo jest już to element większej całości. AI nie ma takiego szerokiego kontekstu. Można sobie radzić z tymi plikami MD, Cloud MD, Agents MD i tak dalej. One są bardzo użyteczne. Natomiast jeżeli coś nie działa, to wtedy zaczyna się dyskusja, wklejam fragment loga, mówię, że to nie działa i razem zastanawiamy się, co z tym zrobić. I tutaj widzę, że ten proces nauki był największy. Wiele razy z Flutterem miałem sytuację, że na przykład podczas debugowania mi się pojawił przepraszam wszystkich deweloperów aplikacji mobilnych, bo to jestem wciąż juniorem w tym zakresie, ale pojawiły mi się takie kreski skośne, półprzezroczyste, czarno-biała. Wygląda to jak taki warning, coś jest nie tak na moim ekranie telefonu. I to znaczyło, że renderowany tekst wyjeżdżał poza możliwy box, do którego został... Czyli w sensie, że było zarezerwowane mniej miejsca niż tekst zajmował. Dokładnie. Natomiast nie było jawnie podane, że może to robić. Albo nie było skrócenie tego tekstu tam z 3 kropkami na koniec, że on jest dłuższy, tak? Więc na takich rzeczach na przykład zdarzało się, że coś nie działało i wtedy oczywiście, teraz wiem, że takie rzeczy się dzieją, wcześniej nie wiedziałem. No dobra, to wygląda mi z tego, co powiedziałeś, że z roli dewelopera bardziej trzeba się wcielić w rolę najpierw inżyniera wymagań, żeby precyzyjnie opisać, co jest potrzebne i to jeszcze w małych, takich rozbitych atomowo punktach, a później trzeba zostać testerem, który sprawdzi, czy te wymagania zostały prawidłowo zaimplementowane. Czyli zmieniając trochę swój mindset, da się współpracować z AI. Da się, bardzo się da. I raz jeszcze, mówię to z pełnym przekonaniem. Wiele razy, może nie jestem wybitnym deweloperem, ale wiele razy AI stworzyło kod lepszy niż ja bym stworzył. No dobra, a jak już jesteśmy przy samej technologii AI, z czego korzystałeś? Na początku zacząłem od Codexa, bo z chatem GPT czy z OpenAI miałem największe doświadczenie. Mam też subskrypcję, więc gdzieś tam te możliwości były największe. W wyniku różnych perturbacji życiowych też postanowiłem zachęcić się sam do zapoznania się z cloudem i muszę przyznać, że byłem super zaskoczony, jak podobne są te narzędzia, a jednak jak różne. I powiem szczerze, że na dłużej tutaj zostałem z cloudem. Później stosowałem je wymiennie. Później się trochę zirytowałem, bo cloud szybko mi wyczerpał tokeny i kazał mi czekać na przykład 2 godziny. Albo dokupić tokeny, tak? Przerwa na piłkarzyki. U AI tak samo? Przerwa na piłkarzyki. Chociaż był czas, 2 dni przed końcem marca zużyłem wszystkie tokeny za marzec też, więc cloud mi powiedział, że do końca wieczora 31 marca nie mam tokenów, więc już nie mogę z nim współpracować. Ja mu mówię, w takim razie idę do Codexa i kontynuowaliśmy tam. Aha, czyli jak jeden deweloper nie chce pracować, to idziesz do drugiego. Czyli taki konkurencja wolnorynkowa. Nie chcesz za tyle, to proszę idziemy do konkurencji. Tamten ma jeszcze free tokeny. To coś się różni między deweloperami zwykłymi w takim razie? Bo tak słyszę jakby... Oczywiście, że tak.
Co jeszcze? Z Flutterem jakoś tak to jest moja preferencja. Nie mówię, że Flutter jest, że Cloud jest lepszy do tego czy do tamtego, ale jakoś się nauczyłem z Cloudem pracować nad Flutterem, a jak coś jest stricte takiego UI-owego, frontendowego, www lub backendowego, to sobie jakoś z kodeksem pracowałem. Tak jakby mi się w głowie już ułożyło, że ten kodeks to jest backend, frontend albo full stack engineer, a cloud to jest mobile software engineer. Dobra, wliczając koszt subskrypcji, zużytych tokenów i tak dalej, jakbyś się mógł podzielić, jaki to jest, nie wliczając własnej pracy, no nie zakładamy, że praca własna jest pomijalna, jaki to jest koszt wytworzenia takiej aplikacji? Ja myślę, że około 10 funtów, czyli powiedzmy 50 zł to jest subskrypcja, ta, którą płacę w obydwu, bo i za Clouda płacę i za kodeksa. Plus jeszcze miałem, i to też jest ciekawe, miałem bardzo krytyczne, że tak powiem, krytyczny task do załatwienia, bo coś nie działało na produkcji i to był moment, gdzie wyczerpałem tokeny. Więc miałem opcję albo czekać 3 godziny, albo dokupić. Więc wydałem jeszcze 10 funtów, żeby doładować sobie konto, ale zauważyłem, że z tego takiego additional token, z tych dodatkowych tokenów dokupionych, jakoś mi za szybko te pieniądze tam znikały z tego ekstra budżetu, więc nie jestem przekonany co do tego. Chociaż rozumiem, AI to jest moc obliczeniowa, która musi się zwrócić. Z tego powodu też chyba OpenAI wycofało się z wideo, bo rezultaty... Chyba Sora to się nazywało, tak? Tak, Sora. Wycofali się z tego, bo rezultaty versus koszty versus możliwe przychody się to nie kalkulowało biznesowo, tak? Więc rozumiem kwestię płacenia za to, natomiast gdzieś tam mi się włączył taki dusi grosz i przeskoczyłem na kodeksa. Ale musiałeś walczyć z taką pokusą, kurde, może bym sam to napisał, czy raczej, dobra, to jest na tyle, że pal 6, dam radę. Jestem brutalnie szczery i może tutaj kopię sobie dołki pod sobą, ale rozleniwiłem się zupełnie. Najmniejsza zmiana, prosiłem na przykład Clouda. Nie wiem, poprawialiśmy wielkość okładek na ekranie kalendarza książki i były za małe. I tam wiem, gdzie trzeba zmienić, tam z 8 punktów na 10, wiem, ale wysłałem prompta do Clouda, nie? Czyli nawet najprostsza zmiana. Tak, proste prompty kosztują mniej tokenu, więc powiedzmy... No dobra. Załóżmy, że ktoś chciałby teraz wystartować z takim projektem. Powiedzmy, że nawet coś tam kiedyś liznął jakiegoś programowania. Na co powinien teraz zwrócić szczególną uwagę? Tak z perspektywy kogoś, kto już poczynił taką aplikację. Czyli tak jakbym nawet sam jeszcze raz mógł usiąść do tego od zera, nie? Po pierwsze, to, co bym zrobił trochę inaczej, to bardziej zaprojektował sobie to, co znam. Ja osobiście lubię, Laravel narzuca mi jakiś MVC, MVP model, ale też, czy wzorzec, ale też lubię serwis repository pattern. W Laravelu lubię w kontrolery mieć krótkie przez to. Walidację przenoszę często do requestów. Lubię tworzyć klasy resursów, które mi odpowiadają za odpowiedzi. SRP się kłania. SRP? Single Responsibility Principle. Oczywiście. Nasz solid. Tak, poprzedni odcinek gdzieś tu. I ja to też nie tak, że ja zawsze tak robię, bo wiadomo, człowiek coś testuje, robi szybko. Natomiast jeżeli już AI robi te rzeczy, to dla AI wszystko jedno, guns egal, czy to zrobi po mojemu, czy bardziej spaghetti code. Więc myślę, żebym wcześniej zaczął pisać te pliki AgentsMD czy CloudMD. Zresztą kodeks też czyta CloudMD swoją drogą. To może szybko wyjaśnijmy tym, którzy jeszcze nie wiedzą, co to jest, o co w tym chodzi. Co to są za pliki? To są pliki Markdown, czyli pliki tekstowe, najogólniej mówiąc, które pozwalają instruować agentów, jak mają coś robić. I można tam wrzucić dowolną instrukcję, taką systemową, że na przykład, jeżeli taki plik jest
głównym katalogu repozytorium, to tam możesz opowiedzieć, czym jest to repozytorium, jeżeli tworzymy nową funkcję, to z jakich wzorców korzystamy, jakie są reguły pracy z tym repozytorium. Czyli I zamiast wtedy pchać to wszystko w prompta, to po prostu mamy coś, co automatycznie się do tego prompta dodaje. Dokładnie tak. Więc, Taki jakby kontekst myślę, trochę. że zrobiłbym to szybciej i więcej. Pliki CloudMD powstały tak mniej więcej w 3. tygodniu u mnie, bo zauważyłem, że po prostu powtarzam to samo, a mógłbym to tak naprawdę tam zawrzeć. I to nie chodzi tylko o styl kodowania, czy czym jest to repozytorium, ale też jeżeli robisz coś powtarzalnego, na przykład obecnie pracuję nad takimi agentami, które na przykład chodzą po stronach wydawnictw i ściągałem informacje o książkach, żebym nie musiał pukać do zewnętrznej bazy danych, za którą też płacę 10 funtów miesięcznie. To jest taka baza ISBN, ponieważ po pierwsze ona jest płatna, a po drugie ma limity, a po trzecie nie zawsze tam są dobre wyniki dla polskich książek, są błędy, nie ma na przykład okładek i tak dalej, więc ja kiedyś już pisałem takie roboty, Adam, i nie zrozum mnie źle, to trwało tygodniami. 3 dni temu zacząłem pisać, a mam już 7 czy 8 takich agentów, które sobie radzą z pobieraniem informacji o książkach z internetu, więc tam jest duża moc. Uz jest duży. Czekaj, ostatnio słyszałem, że też właśnie ktoś stworzył agenta, w sensie zestaw agentów, które chodzą po GitHubie, przeglądają wszystkie repozytoria open source i szukają w nich luk bezpieczeństwa. I w ten sposób Żeby na je przykład... naprawić. Aż tak dobry świat nie jest. Inny cel mieli. I między innymi na przykład wjechali do jakiejś biblioteki Microsoftu. Tak po prostu AI samo z siebie skanowało, rozpoznawało luki i wykorzystywało. Jest duża moc zatem. Co bym zrobił, bo jeszcze skończę ten wątek, takie było pytanie. Więcej bym stosował tych plików, bardziej bym sobie zatrudnił AI nie tylko w roli kodera, ale też w roli menadżera czy dyrektora. Mniej więcej w połowie poprosiłem ChatGPT, żeby był moim dyrektorem marketingu i moja systemowa notatka, czyli taki kontekst dla tego projektu, bo można tam tworzyć projekty, był taki: jesteś najlepszym dyrektorem marketingu na świecie, z niesamowitym doświadczeniem, tam wymieniłem jakieś super firmy i pełnisz rolę doradczą w moim malutkim projekcie. Służysz swoją pomocą, swoją radą i wyobraź sobie, że AI wchodzi w tę rolę i naprawdę mnie mentoruje, gdzie z marketingu jestem zupełna noga i jest mi to mnie to bawi. Nic to nie kosztuje, no bo ta subskrypcja jest już zapłacona, to jest w ramach niej. No i faktycznie można sobie potrenować kiedyś, jeżeli rzeczywiście stanę przed jakimś ważnym dyrektorem marketingu w jakiejś ważnej firmie, to ja już będę mieć wielkie doświadczenie w rozmowie z taką osobą. Dobra, co najfajniejszego wyniosłeś z tego coachingu na marketingowca? Czasem mi się zdarzało, żeby coś już zrobić, a AI mnie nie blokowało, tylko dawało mi trochę inny punkt widzenia. Na przykład ja już chciałem wydawać, nie wiem, pieniądze na promocję tej aplikacji na Instagramie albo na Google czy na Facebooku, a AI zaczął mnie pytać o onboarding. No i faktycznie tam coś kulało, skanowane książki, na przykład teraz można dzięki AI-owi zeskanować książkę przed założeniem konta. Czyli wiesz jak aplikacja działa, zanim podasz swoje dane. Aha, czyli żeby dodać książkę, to nie musisz się logować i tak dalej. W momencie, kiedy chcesz ją zapisać, pewnie wtedy cię redirektuje, to załóż konto. Fajny Dokładnie. Pomysł. Nie pomyślałem o tym. Mnóstwo takich mniejszych i większych rzeczy, o których nie pomyślałem. To teraz mi ciężko nawet sobie przypomnieć, ale było dużo takich momentów, że faktycznie, więc na przykład wstrzymałem się z budżetem, żeby reklamować to, a i tak przedwcześnie to trochę zrobiłem, bo jeszcze ten skaner ISBN działał, ale te wyniki jeszcze nie były za dobre. Dlatego tymi agentami, tymi robotami pobierającymi książki się zająłem teraz, żeby to, co kuleje, naprawić. Dobra. Nie byłbym sobą, jakbym nie zadał tego pytania. Bardziej tak w stronę prawną chciałbym troszeczkę uciec.
Jak wyglądał proces rejestrowania się w i Google Store, i w Apple Store? Co było potrzebne? Trzeba mieć tam firmę, czy można być zwykłą osobą taką? Jakbyś mógł coś tam więcej opowiedzieć na ten temat? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo to wszystko też jest nowe dla mnie. Nie trzeba być firmą, możesz być hobbystą. Chyba Google Play to nazywa, że jesteś hobbystą, więc możesz być osobą prywatną. Ja jestem. W moim przypadku sytuacja była o tyle prosta, że ja sobie założyłem, że na tej aplikacji nie będę w ogóle zarabiał. Więc nie pobieram pieniędzy, nie ma płatnych subskrypcji. Moja polityka prywatności jest taka. Nic od ciebie nie chcę. Przepraszam. Nie śledzę cię, nie pobieram, poza loginem i adresem e-mail i hasłem, które zakładasz, nie wiem, nie interesuje mnie nic więcej, skąd jesteś i tak dalej. No, pewne informacje mam ze statystyk, czy z logów pewnie, ale, że tak powiem, nie mam intencji, żeby przetwarzać twoje dane, czy zgody marketingowe i tak dalej. Więc dużo rzeczy wydaje mi się, że miałem prostych dzięki temu, ale to był celowy zabieg, bo też łatwiej wejść właśnie w to. I teraz tak. Apple każe ci płacić $60 rocznie za możliwość bycia deweloperem Apple'a. A żeby publikować coś w Apple Store, musisz być deweloperem Apple'a. Google wydaje mi się, że też każe ci płacić, ale $10, coś takiego, czyli ta roczna opłata jest dużo mniejsza. Z tego co wiem, kiedyś Google nic nie brał za to, żeby publikować swoje apki tam. Natomiast jak już jesteś tym deweloperem Google Play'a i Apple Store'a, to możesz publikować tyle apek, ile chcesz. A więc to jest taka subskrypcja per osoba, a nie per aplikacja. Nic nie musiałem dostarczać z dokumentami, bo jestem właśnie hobbystą, poza potwierdzeniem w postaci skanu paszportu, że ja to ja. Musisz mieć adres też, który jest potwierdzony w jakiejś formie rachunku czy wyciągu bankowego, więc musisz być na pewno osobą pełnoletnią i osobą, która ma jakąś tam osobowość prawną, tak? Natomiast to nie musi być firma. Dobra. Jak wygląda w takim razie, jak już zarejestrowałeś się tam, wrzucasz swoją aplikację? Zakładam, że na pewno mają jakąś weryfikację co do tego jakiejś jakości, czy nie próbujesz tam czegoś nielegalnego wrzucić w tej aplikacji. Dużo jest z tym zabawy? W miarę rzeźko dają jakiś feedback? Czy to jest automatycznie? Powiem, jak jest teraz, bo też się tego nauczyłem. I jeszcze jedno. AI poprowadził mnie za rękę przez cały proces. Więc kolejne zadanie dla AI. Ale zgaduję, że to nie był prompt na zasadzie takiej mam apkę, chcę wrzucić, tylko musiałeś bardziej szczegółowo coś powiedzieć. W pewnym momencie, któregoś dnia powiedziałem do mojego dyrektora marketingu, wydaje się, że aplikacja jest gotowa, jakie są kolejne kroki i dostałem instrukcję. Więc tak, można powiedzieć, że za rękę poprowadzony zostałem. Kiedyś było inaczej, ale teraz jest tak, że w App Store wrzucasz aplikację przez taki program transportera, musisz sobie pobrać na Maca, jest transporter i później ta aplikacja pojawia ci się w aplikacjach. Trochę było zabawy z kopiowaniem różnych identyfikatorów, bo masz identyfikator dewelopera, identyfikator teamu, bo musisz być w teamie, ja mam jednoosobowy team. Tam trzeba było trochę to połączyć i później uzupełnić informacje właśnie, jakie dane pobierasz, jakie są wymagania. Flutter ma taki, nie wiem, czy to manifest, czy to jakiś plik, który mówi, jakie wymagania są, żeby zainstalować aplikację później proszone od usera, czyli na przykład dostęp do aparatu. Czy dostęp do aparatu i te sprawy. Okej, dobra. Dostęp do galerii zdjęć i tak dalej. W związku z tym, że ja skanuję ISBN-y, dostęp do aparatu jest potrzebny. Więc te wszystkie informacje są w paczce, potwierdzasz to później na stronie. Apple pyta o metody szyfrowania, których ja nie używam tam, bo nie szyfruję nam wiadomości end-to-end między userami, bo nie ma takiej funkcji, więc raz jeszcze, moja apka jest prosta, więc proces był w miarę prosty. W Apple'u to trwało kilka dni, kiedy sama aplikacja została zweryfikowana. I teraz tak, jak transporterem wrzucasz apkę na serwer, to
są automatyczne testy. Widać, że tam jest takie review zautomatyzowane, a później są testy prawdziwego człowieka, który testuje twoją aplikację. Dostałem feedback też z Apple Store'a właśnie. Apple Store też powiedział, żeby skanowanie ISBN-ów było możliwe bez założenia konta na przykład. To tam dostałem też taki feedback. I po 2 sytuacjach, że musiałem coś poprawić, moja apka została rejectnięta odrzucona, tak? Została odrzucona. Po 2 kolejnych dniach została zaakceptowana, kiedy już tam poprawiłem to, co było do poprawienia. Natomiast więcej zabawy było z Google Play. A kiedyś było odwrotnie. Kiedyś Google Play było prosto, a teraz już nie jest. Co robi Google Play? Musisz uruchomić wewnętrzne testy i przez 12 czy 14 dni musisz mieć 10 albo 12 testerów, którzy codziennie chociaż raz odpalą twoją aplikację. Ale to ty musisz ich mieć, czy ktoś z Google'a będzie dostarczony? Aha, czyli 12 znajomych potrzebujesz, którzy przynajmniej raz dziennie odpalą twoją aplikację. Tak. I później, jak już przejdziesz ten proces, to chyba 2 tygodnie trwa, czyli przez 2 tygodnie oni otwierają tę aplikację i na koniec masz 12 pytań w ankiecie i pytania w stylu: jak to testowałeś, jak zdobyłeś testerów, jaki dostałeś od nich feedback, co poprawiłeś. Z tego, co słyszałem, to dobrze jest w trakcie tych 12 dni, czy tam 2 tygodni, kiedy się ma tych 12 testerów, na bieżąco wrzucać aktualizacje i to będzie taki dowód dla Google'a, że ty na podstawie feedbacku od testerów rzeczywiście poprawiałeś. W sensie aktualizacja aplikacji. Tak, bo możesz kolejne releasy wypuszczać, tak? Więc to też jest ważne, żeby te releasy wypuszczać w trakcie trwania testów. Czyli no i po tych 2 tygodniach... I aż ci się alfabet skończy, żeby te 14 dni zapchać. Tak. Ja nie ukrywam, że skorzystałem z płatnej opcji. Możesz sobie pobrać aplikację, która zrzesza testerów z całego świata i sam dołączyć do testów innych deweloperów i wtedy jak za każdy taki test dostajesz punkty i jak uzbierasz tam chyba 100 punktów, to dostajesz możliwość, że oni testują twoją aplikację. Bardzo fajny barter. Natomiast byłem niecierpliwy, więc zapłaciłem chyba $10 znowu. Wszystko $10 kosztuje. Tu 10, tam 10, razem 1000. Razem 1000. I wtedy, że tak powiem, za te $10 tych 12 userów mi to testowało przez 2 tygodnie. Dostałem nawet ładny raport z informacjami, co mógłbym poprawić. Taki rzetelny, bym powiedział, nie, że ktoś tam zmyślił coś. No i też dostałem odpowiedź na te pytania od Google'a później, co mam odpowiadać. Chociaż nie ukrywam, że ja już tam po swojemu odpowiedziałem i było okej. Dobra, to jak już lecimy na fali pełnej szczerości, ile krytykali znaleźli? Wiesz co, więcej rzeczy znaleźli moi znajomi, przyjaciele, rodzina. Ci testerzy, których zaangażowałem trochę później, to tam już nie było żadnych krytykali. Natomiast muszę podziękować tutaj bardzo serdecznie osobom, które wiedzą, którym dziękuję za bardzo, bardzo szczegółowy feedback i powiem szczerze, że poznajdywali takie rzeczy, o których bym nie pomyślał, więc każdej osobie z osobna dziękuję. Nie wymienię ich tutaj teraz, bo lista jest długa, Ja a mam domyślam tylko przynajmniej 10 jednej sekund. osoby. Pewnie masz rację, no więc... Pozdrawiam też. Więc działo się. No dobra. Ile czasu apka już jest dostępna? Przyjmijmy, że dzisiaj jest 10 kwietnia. 2 tygodnie. I jak ilość użytkowników rośnie? Stała? Zostało tylko znajomi, rodzina? To też jest dobre pytanie. Puściłem małą kampanię na Instagramie, więc stamtąd jest zarejestrowanych może z 10-12 kont, co uważam za i tak duży sukces. Niestety z powodu krytykali na produkcji parę osób mogło odczuć się być może odrzuconych w postaci właśnie, że nie ma wyników dobrych z ISBN-ami, książki i tak dalej. Wiem, że to powinno działać super, dlatego się na tym 100% skupiam teraz. Dostałem też pierwszy review na Google Playu, 2 gwiazdki z 5.
z feedbackiem, że aplikacja ma potencjał, natomiast jest poniżej przeciętnej, nie działa dodawanie książek tak jak powinno, znajduje złe książki, co potwierdzam, ta baza ISBN, z której ja korzystam, nie jest super rzetelna i że generalnie na ten moment jeszcze jest dużo do zrobienia, z czym się zgadzam, za feedback dziękuję i oczywiście zmotywował mnie do dalszej pracy. Czyli tak, baza już z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, się naprawia, bo agenty sobie będą biegać i szczytywać książeczki. No dobra, ale jak te agenty sobie biegają po internecie, szczytują książeczki, mówiłeś też, że bierzesz odkładki. Co z prawami autorskimi? Wiesz co, no z prawami autorskimi sytuacja jest taka, że nie mam do nich praw żadnych. To nie ja tworzę te okładki. Prawa autorskie należą do autora, czyli do twórcy, artysty, który taką okładkę stworzył. Lub do wydawnictwa, jeżeli z przeniesieniem praw autorskich zostały te prawa, czy ta okładka zakupiona. Natomiast książki są o tyle specyficzne, że jest to produkt też. Książki są, ich okładki są widoczne na w księgarniach internetowych, więc jakby nie mając ich praw, ja ich nie przetwarzam w sposób, że mówię, że to jest moje dzieło, nie zniekształcam ich w żaden sposób, nie robię z nich kolaży, nie używam, wiesz, nie używam ich do innych celów niż prezentacja produktu, który one reprezentują. Więc myślę, że to jest dozwolony użytek. Czytałem kiedyś o tym, no nie jestem prawnikiem, więc muszę zatrudnić OpenAI i stworzyć nowy projekt prawnik klubu nowa osoba w czytelnika. zespole, dział prawny. Dokładnie. Z tego, co wiem, to jest to dozwolony użytek, jeżeli właśnie nie robisz z tym nic ponadto, żeby zaprezentować książkę. Jest tam autor i tak dalej i wydawnictwo podane. Co jeszcze? Kiedyś wysłałem z 20 maili do różnych wydawnictw. Jeszcze za dawnych czasów, jak miałem pewną przygodę z prawami autorskimi. I zapytałem o zgodę na wykorzystanie okładek i nie spotkałem się z żadną odmową. Wręcz przeciwnie, wydawnictwa mi wysyłały okładki w lepszej rozdzielczości, żebym umieszczał na swoich stronach internetowych czy na blogu, więc jest to taki dozwolony użytek, ludzie to robią. Nie wiem, masz bloga czytelniczego, recenzenckiego, gdzie dzielisz się wrażeniami po lekturze książki. Bardzo często tam się pojawia okładka w kontekście, tak? Dobra. Więc To teraz tak trochę o przyszłości. Wymień dwie najważniejsze funkcjonalności, które chciałbyś dodać do tej aplikacji, których jeszcze nie ma. A ja tam tyle już dodałem. Na pewno jedną z nich jest system badge, achievementów, takich odznak. Myślę, że to działa motywująco. System jest do przemyślenia. Na przykład przeczytasz 1000 stron, to po tej 1000 stronie dostajesz taką odznakę super czytelnik, 1000 stron przeczytanych. Fajna funkcja, wymaga trochę czasu i kreatywności, bo każdy taki badge, każda taka odznaka może być z jajem, taka z fanem, wiesz, że to nie musi być super serio, więc myślę, że pójdę w tę stronę. Czyli Więc taki super okular na pierwsze 1000 stron i Dokładnie. takie demka po 1000. No, więc będą jakieś progi 10, 100, 1000, 10 tysięcy i tak dalej. Można sobie wymyślić dowolny sposób tych badży, czy to jest ilość książek, czy ilość stron, ilość odsłuchanych minut w audiobooku, ilość przeczytanych e-booków i tak dalej. To na pewno. Ciągle pracuję nad funkcją goali, celi. Jest, to też wspomaga czytanie. Mam na ten moment jeden taki cel możliwy do wybrania w aplikacji, to jest ile książek chcesz przeczytać w tym roku. No i tam masz 12, 24, 36, 52. 52 książki to jest jedna tygodniowo, więc i plus customowy wybór. Na ten moment to działa w ten sposób. Chcę to rozszerzyć, żeby user mógł dodawać swoje cele, na przykład ile chce przeczytać książek w tym miesiącu na przykład, albo ile chce odsłuchać minut audiobooka w tym półroczu i tak dalej, więc bardziej takie customowe cele to byłaby druga funkcja, więc jak widzisz, żyję tą aplikacją i mnie ona napędza, więc jak masz jakieś pomysły?
Wiesz co, To miałem wiesz. się spytać, czy właśnie przemyślałeś o tym, że niektórzy słuchają audiobooków, a nie tylko czytają, ale już mi poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie teraz, więc zobaczę, spróbuję dodać moje audiobooki z tego miesiąca. Oho, będzie się działo. No, powiem ci, że idę na rekord. taki tester? Szósty rozpocząłem w marcu jeszcze, ale nie skończyłem. No, to ładnie. I super, to mi się podoba, o to chodzi. Historia, wiesz, przyswojona. Audiobooki nie używam niestety. Tak samo nie czytam e-booków, więc jestem taki trochę oldschoolowy. Natomiast praca nad tą aplikacją odblokowała fajną rzecz, bo gdzieś opowiadam o niej różnym ludziom i spotykając się z nimi, poznaję ich doświadczenia, zapoznawania się z historiami. Ja nie ukrywam, że jestem trochę storytelling freak, jeśli chodzi o samą historię. Mniej więcej jak kiedyś też rozmawialiśmy w kontekście podcastu, ty też lubisz ten aspekt podcastu. I to, co mnie fascynuje, to jak różni ludzie podchodzą do książek i spotykam się na przykład, bo tam jest taki moduł statystyk też i masz informacje, ile właśnie minut, w jakich porach dnia czytasz albo słuchasz, albo na przykład w jakim nastroju zakończyłeś Jesteś 2 czytanie albo słuchanie. 344 w kraju pod kątem przeczytanych stron. No niestety mam tylko 10 userów, więc jeszcze nie mogę takich danych udostępniać. Za mała próbka statystyczna. Ale na to możesz Natomiast, pisać, jesteś na pudle. Brakuje ci już tylko 3 pozycji. żeby być pierwszym czytelnikiem w kraju, to by było coś. Natomiast fascynuje mnie to, jak poznaję perspektywę czytania książek przez innych. Miałem fajną rozmowę kilka dni temu, gdy ktoś mi powiedział, żeby były zainteresowane używaniem tej aplikacji, bo chciałby wiedzieć, ile książek czyta. Bo tak nawet nie ma pojęcia, bo często czyta 3-4 książki naraz. I wtedy się gubi takie poczucie ilości, tak? Więc byłaby ta osoba zainteresowana tym. Więc tak, to na pewno jest fajny efekt uboczny. No dobra, a pewnie będzie nas oglądał też ktoś młodszy. Czy aplikacja jest też skierowana dla najmłodszych, czy jakiś próg wejścia wieku trzeba mieć? Wiesz co, ja nie ograniczyłem tego w żaden sposób. Sam jestem zwolennikiem, żeby takim najmłodszym jednak ograniczać dostęp do urządzeń, takich jak smartfony czy tablety. No natomiast jest to decyzja każdego rodzica. Nie ma tam nic, co mogłoby sprawić, że dziecko mogłoby się poczuć zagrożone albo byłoby zagrożone. Treści, które przychodzą z zewnątrz, to są te treści, które sam skanujesz przez ISBN-y albo dodajesz, bo możesz też manualnie dodać książkę, jeżeli ten skaner ISBN zawiedzie. Więc no o ile nie wpadnie ci w ręce książka albo ISBN, ktoś ci nie poda, słuchaj, podaj ten numer, bo można też wpisać cyfrowo, tak, cyfra po cyfrze, no to powinno być wszystko w porządku. Natomiast to jest, wiadomo, decyzja rodziców. Czyli ogólnie, jeżeli rodzic zdecyduje, że młodemu czytelnikowi można instalować aplikację, to aplikacja jest bezpieczna. Jest bezpieczna. Super. Czy jest coś jeszcze, co byś chciał się z nami podzielić odnośnie tej aplikacji? Czy myślisz, że wyczerpaliśmy temat? Myślę, że wyczerpaliśmy. Dzięki, Adam, za te wszystkie pytania. Dzięki, że mogłem się podzielić tą nowiną. Jest to jakaś nowa rzecz, którą zrobiłem. Nigdy nie stworzyłem aplikacji na smartfony. Jedyne, co jeszcze, to bym poprosił o feedback, jeżeli ktoś się zainstaluje po odsłuchaniu tego odcinka. Są tam opcje podziel się feedbackiem, można zgłosić buga, można też podzielić się opinią. No i też może od razu się przyznam, że znam swoje limity w kontekście jakby designu. To nie jest aplikacja urokliwa, to nie jest aplikacja, która nas jakoś zachwyci swoim wyglądem. Może w jakiejś kolejnej iteracji. Zdecydowanie jest to MVP, stworzone przez AI, ale też przez człowieka, więc jeżeli ktoś uzna, że mu się ta aplikacja przyda, to gorąco zachęcam do testów. Dobra, to teraz cię poproszę, zrób tak. I po lewej stronie będzie QR kod dla iOS-a, a po prawej QR kod dla Androida. I tak możecie pobrać tą aplikację. Zapraszam. To co, bardzo dziękuję tobie, że się podzieliłeś wiedzą, jak stworzyć taką aplikację i twoją całą historią, jak ją doprowadziłeś w sumie od zera do publikacji.
Was gorąco zachęcam do zainstalowania, przetestowania i zostawienia feedbacku. Zostawcie też w komentarzach, jak Wam się podobał taki odcinek w formie wywiadu. I do usłyszenia, do zobaczenia niedługo. Do usłyszenia.